Bo w małych firmach jest to naprawdę duże wyzwanie, żeby ten marketing ogarnąć właśnie w taki sposób, żeby rzeczywiście współgrał z jednej strony z tym, jak firma funkcjonuje, z drugiej strony z tym, jak w ogóle właściciel podchodzi do planowania biznesu. Te firmy dojrzałe rzeczywiście potrzebują tego, żeby w pełni wydelegować zadania marketingowe, a tak naprawdę jeżeli chodzi o markę, to takie realne zapotrzebowanie dopiero zaczyna gdzieś tam powoli być świadomość. Partnerami kanału są Ekspert, Biuro Rachunkowe, Współka.pl, Warszawska 6, Wirtualne Biuro, Szkoła Spółek, Współpracownia.pl. Linki do partnerów w opisie materiału. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim sezonie czwartkowych rozmów o strategii biznesu. Ja nazywam się Paweł Makowiecki. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Ponikarczyk z firmy Branding Authentico. Jeszcze może tak przypomnę o formacie dzisiejszego spotkania. Jesteśmy w przestrzeni, która się nazywa Agencja Rozwoju Metropolii Białostockiej, właśnie takiej przestrzeni robionej przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Format też jest takim trochę przemieszany, bo do tej pory spotykaliśmy się, właśnie robiliśmy takie mentoringi grupowe, gdzie spotykaliśmy się w kawiarniach, ale też jakby tutaj w biurze na takich formatach mentoringu grupowego albo takim 1 na 1, a dzisiaj też w związku z koronawirusem uczymy się nowych formatów, sobie eksperymentujemy, bawimy się tym, więc mamy format przemieszany, więc dzisiaj ja sobie tutaj będę rozmawiał z Jakubem i no jakoś tam będziemy sobie to pogłębiać. Z innej strony Państwo gdzieś tam są online, więc też jesteśmy otwarci na pytania. Jeżeli się pytania pojawią, to może hulać dalej. To teraz trochę o moim gościu z Jakubem. To w sumie poznaliśmy się tak niedawno, ale tych... No na pewno z widzenia się gdzieś tam znaliśmy, właśnie, tak? Ale no takie spotkanie pierwsze, rzeczywiście celowo się spotkaliśmy, to się odbyło, ja wiem, w ciągu 2 miesięcy, myślę, w ciągu wstecz. 2 miesięcy, bo to jest tak, że ilość tych osób znajomych, wspólnych, to na pewno tak jakby miasto nie jest duże, to się wszyscy ze wszystkimi znają. A to zaraz jeszcze powiem o dowcip, że się wszyscy wszystkich znają. W każdym razie od jakichś takich, od kilku miesięcy tutaj zaczęliśmy rozmawiać z Jakubem. Jakub też jest, po pierwsze prowadzi firmę, która się zajmuje właśnie takim strategicznym podejściem do marketingu, pracy z przedsiębiorcami, którzy są właśnie już tak swoimi firmami tak 20-30 lat na rynku, czy tam się zajmują różnego typu branżami usługowymi, czy to usługowymi z produkcją, usługowymi z handlem, więc te firmy już mają takie ugruntowane modele biznesowe, działają jakby w znaczny sposób na rynku i no, muszą jakoś tak już tak bardzo taki strategiczny sposób te rzeczy związane z komunikacją porządkować. Z innej strony Jakub też jest szefem z jednej z takich grup no, takich biznesowych, w których też gdzieś tam się pojawialiśmy. No i tak ten kontakt tak się zacieśnił. My też tutaj budujemy taką przestrzeń, gdzie no, dużo się pojawia takich osób właśnie na takim profilu marketingowo-internetowym, więc to w tak naturalny sposób przyszedł ten czas. Może Kuba, jakbyś mógł coś powiedzieć więcej, czym się zajmujesz, co nie udało mi się jakby opowiedzieć, a mógłbyś to uzupełnić. Jasne, ja myślę, że Paweł bardzo dużo fajnych rzeczy powiedział. Ja przede wszystkim chciałbym się przywitać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że te pół godziny, które razem spędzimy, będą dla Was bardzo wartościowe. Gdzieś tam przygotowaliśmy jakąś, powiedzmy, agendę, mapę tego, o czym rozmawiamy, więc wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że no, będzie warto, na pewno też będzie śmiesznie. Jeżeli chodzi o to, co robię, no to Paweł w sumie wyczerpał temat, tak? Bo zajmuję się strategią marketingową, potem wdrożeniem tych też strategii. Pracuję głównie z firmami, które są na rynku od dłuższego czasu i albo pomagam im właśnie po prostu poukładać to już od strony strategicznej i we wszystkich tych obszarach, w których ten marketing też przeplata się z całą działalnością. W małych firmach jest to naprawdę duże wyzwanie, żeby ten marketing ogarnąć właśnie w taki sposób, żeby rzeczywiście współgrał z jednej strony z tym, jak firma funkcjonuje, z drugiej strony z tym, jak w ogóle właściciel podchodzi do planowania biznesu, jakie ma wartości, jakie ma cele. I to jest to, a coraz mocniej tak naprawdę zajmuję się edukacją, bo te firmy dojrzałe rzeczywiście potrzebują tego, żeby w pełni wydelegować jakby zadania marketingowe i są w stanie nam to zlecić na zasadzie takiego pełnego po prostu delegowania jako zewnętrzny taki dział marketingu.
ale jest dużo młodych firm, które chcą prężnie działać, które też mają swoje plany, chcą codziennie podejmować jakieś decyzje, więc coraz bardziej pracuję też edukacyjnie, konsultacyjnie, w tą stronę też idziemy i tak to wygląda. Może już No stawiając właśnie, kropkę. bo też ja mam taki pewien dowcip, ale tak my w Polsce, w takiej gospodarce rynkowej, czyli marketingowej, jesteśmy dopiero od 30 lat, więc to jest tak naprawdę temat bardzo młody. My też się tego cały czas uczymy i na pewno jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, 20 lat temu było zupełnie inaczej. Nawet teraz, w tej chwili w Polsce ta konkurencyjność nie jest aż taka zagęszczona, to nie jest aż takie trudne. Na pewno jest trudniej, powiedzmy, niż co było wcześniej. Kiedyś słyszeliśmy tutaj historię, że w latach 90., zwłaszcza my tu w Białymstoku, wystarczyło mieć coś do sprzedaży i nadjeżdżał tłum osób ze wschodu i problem było nie tyle co sprzedać, myśleć na rynku, tylko skąd to wziąć. 10 lat temu, jak tutaj zaczynaliśmy właśnie współpracownię, tam zaczęliśmy się skrzykiwać z różnymi osobami, to pamiętam, przyszła koleżanka skończyła studia w Poznaniu, właśnie na takim profilu marketingu i że tutaj będzie tym firmom doradzać. I pamiętam, po jednym spotkaniu idzie to spotkanie tam z taką panią, co ogarniała, no to więc już było 20 lat temu w tym biznesie i mówi, że będzie marketing. Ona marketing mówi, ale po co marketing? Nasz tu wszyscy znają. No i poszliśmy dalej w tym temacie, co? Znaczy no generalnie tutaj jak w chwilę zamieniliśmy z Pawłem słowo przed tą audycją, jeżeli tak można to nazwać, no to myśleliśmy o tym, że jakby takim jednym z głównych tematów wokół marketingu jest to, że marketing głównie kojarzy się jednak z promocją i podejrzewam, że tej pani o to chodziło, tak? No Że tak. jakby niepotrzebna jest jej promocja, bo wszyscy znają i być może było nawet w tym dużo prawdy jeszcze Po 10 pierwsze lat jest temu. promocja, jeżeli wszyscy znają, po drugie gospodarka była jeszcze, powiedzmy, mniej konkurencyjna i to nie był problem, żeby coś rzucić, powiedzmy, na rynek, urynkowić, Dokładnie. tylko było skąd to wziąć, jak to zorganizować, Tak. jak to dowieść, jak to wyprodukować. To była kwestia, no nie? A z czasem jakby w gospodarce rynkowej opiera się na tym, że jest nasycenie. Jest nasycenie dóbr, możliwości i trzeba być Dokładnie. coraz bardziej... I teraz tak naprawdę nasycamy się też nie tylko jakby dobrami z danej kategorii, ale również też alternatywami, tak? No jeżeli mówimy sobie, nie wiem, o wyjściu do teatru, to możemy wyjść do kina. Teraz przygotowywaliśmy się to naprzeciwko jest salon VR i to również jakby ta konkurencja nie jest tylko bezpośrednia, tak? I tych opcji jest coraz więcej. Takiej, jak się nazywa? To salon VR, mamy te Google Virtual chyba reality, tak, Oculusa, tak. przez okno tutaj widać jakby, gdzie można sobie pograć w tej wirtualnej rzeczywistości i też w pewnym sensie jakby no zapewnić te potrzeby, które na przykład realizuje teatr, nie? I na przykład, więc my coś się śmieliśmy, bo to w ogóle rozszyfrowanie słowa marketing, bo to jest marketing, ale że takie z polskiego tłumaczenia to było, co to? Rynkologia? Rynkowanie? Znaczy, termin rynkologia wydaje mi się, że został jako pierwszy tak klepnięty przez Jacka Kotarbińskiego. On napisał nawet książkę pod takim tytułem. Ja z kolei jak gdzieś tam surowo starałem się, powiedzmy tak wprost przetłumaczyć, czym tak naprawdę marketing się zajmuje, bo bardzo lubię też słowa i szukam gdzieś tam, wiesz, jakby znaczenia tych słów, źródeł tych słów. No to tak pod kątem bardziej czasownika, no to jest rynkowanie, czyli jakby sztuka, ja tak o tym myślę, tak, po prostu efektywnego umieszczenia czegoś na rynku. I więc jak się na to spojrzy, tak znowu tak w języku, który jest ci bliższy, umiejscowienie czegoś na rynku i spojrzeć też z takiej metafory właśnie takiego bazaru, takiego rynku, tu każdy, bo to ciężko, jak mówimy o marketingu, to ktoś myśli, a to z Ameryki, zaawansowane rzeczy, jakieś podręczniki, ale tutaj jakby nie ma takich osób w Białymstoku, co w latach 90. nie przećwiczyło historii z kawaleryjską. Ta przedsiębiorczość oparła się o urynkowianiu de facto na rynku, na bazarze. No, to prawda, ja akurat w latach 90. na rynku to co najwyżej na kartonie mierzyłem dżinsy z mamą i tatą i siostrą. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, jeżeli ktoś to ogląda. Ale rzeczywiście tak, no rynek jest bardzo dobrą taką metaforą do tego, żeby po prostu zobaczyć, Rynek jak bazar, marketing w sensie. tak funkcjonuje. Oczywiście jakby chodzi tutaj nam o bazar, bo tam zachodzą pewne mechanizmy, które i tak zachodzą, tylko one są rozproszone po całym mieście, po całej Polsce, po całym, nie wiem, regionie, czy nawet świecie, a na rynku łatwo to zobaczyć. Tam mamy z jednej strony narzędzia promocji, gdzie ktoś na przykład krzyczy głośno, że ma dostęp do jakiegoś produktu i w ten sposób na przykład sprzedaje. Z drugiej strony mamy też dystrybucję, placement, czyli to, gdzie mamy stanowisko i po prostu czy jesteśmy tam, gdzie jest duży ruch, czy nie ma dużego ruchu i samo to już w pewnym sensie sprzedaje.